Budzisz się w nocy i nie możesz zasnąć? Nie jesteś sama. Bezsenność to częsty problem po menopauzie. Zobacz, które zioła mogą pomóc ci spać spokojniej. Jednym z nich jest melisa, która od wieków znana jest jako zioło o działaniu uspokajającym, pomagającym wyciszyć się po stresującym dniu. Współczesne badania potwierdzają to tradycyjne zastosowanie. W badaniu z 2024 roku, gdzie zastosowano standaryzowany ekstrakt z melisy, aż 87% uczestników zgłosiło poprawę jakości snu. Co ciekawe, ekstrakt ten nie tylko zmniejszył subiektywne odczucie bezsenności, ale też obiektywnie poprawił strukturę snu, zwiększając czas trwania snu głębokiego o około 15%. To właśnie ta faza odpowiada za regenerację organizmu i prawidłową pracę układu nerwowego. W innym badaniu przeprowadzonym wśród pacjentów po operacji wszczepienia bypassów serca podawano 1,5 grama melisy dziennie w postaci suszonych liści przez tydzień. Zauważono istotną poprawę jakości snu i zmniejszenie poziomu lęku. Efekt ten tłumaczy się obecnością związków aktywnych, takich jak kwas rozmarynowy i flawonoidy, które wspomagają działanie neuroprzekaźnika GABA, naturalnie wyciszającego układ nerwowy. Dlatego melisa należy do najlepiej przebadanych ziół o łagodnym, ale realnym działaniu wspierającym zasypianie, a jednocześnie bez ryzyka uzależnienia czy otępienia następnego dnia, jakie może dawać część leków nasennych. Waleriana, czyli kozłek lekarski, to kolejna roślina o działaniu nasennym. Jej korzeń od stuleci stosowany jest w celu ułatwienia zasypiania i wyciszenia układu nerwowego, a współczesne badania coraz lepiej tłumaczą, skąd bierze się ten efekt. Badania przeglądowe sugerują, że waleriana może poprawiać subiektywną jakość snu, zmniejszać liczbę nocnych wybudzeń i łagodzić objawy lęku, co jest szczególnie istotne, ponieważ problemy ze snem często współwystępują z napięciem emocjonalnym. W jednym z badań, gdzie zastosowano ekstrakt z korzenia waleriany, już po 3 dniach zaobserwowano wydłużenie czasu rzeczywistego snu oraz skrócenie czasu zasypiania. Uczestnicy zgłaszali również mniejszą senność w ciągu dnia i brak efektu otępienia porannego. W jednej z metaanaliz przeanalizowano aż 60 badań klinicznych, a celem pracy było zrozumienie, dlaczego wcześniejsze wyniki dotyczące skuteczności waleriany były tak rozbieżne. Autorzy zauważyli, że różnice w efektach wynikały głównie z jakości ekstraktów. Te oparte na całym korzeniu, a nie tylko na frakcjach, dawały znacznie bardziej spójne i korzystne rezultaty. Co ważne, w żadnym z badań nie odnotowano poważnych działań niepożądanych, co potwierdza, że waleriana jest bezpieczna nawet przy dłuższym stosowaniu. Jak więc widzimy, waleriana jest dobrze przebadanym, bezpiecznym i skutecznym ziołem, które może wspierać jakość snu i redukować napięcie, zwłaszcza u osób, które nie chcą sięgać po silne leki nasenne. Najlepsze efekty obserwuje się przy regularnym stosowaniu ekstraktów z całego korzenia przez kilka dni lub tygodni. Jeśli chcesz, żeby więcej takich filmów trafiało do Ciebie, kliknij przycisk subskrybuj. To taki mały sposób, żeby powiedzieć tak dla zdrowia i wiedzy. Następną rośliną, o której opowiem, jest chmiel. To roślina o dobrze udokumentowanym działaniu sedatywnym, która od wieków wykorzystywana była w medycynie ludowej jako środek uspokajający i wspomagający sen. Zawiera związki żywiczne o gorzkim smaku, np. humulon czy lupulon, oraz flawonoidy, np. xanthohumol. Związki te wzmacniają aktywność neuroprzekaźnika GABA, co, jak już wcześniej wspomniałam, wycisza układ nerwowy, działa uspokajająco i nasennie. Zaobserwowano, że ekstrakt z chmielu wydłuża czas snu głębokiego, zwiększając aktywność fal delta, odpowiedzialnych za regenerację organizmu i prawidłową funkcję mózgu, a ponadto obniża napięcie nerwowe. W badaniach na zwierzętach wykazano, że humulon skraca czas zasypiania i wydłuża sen, a jego działanie może sumować się z innymi związkami chmielu, wzmacniając efekt uspokajający. W jednym z najnowszych badań klinicznych z 2025 roku zastosowano połączenie ekstraktu z waleriany i chmielu. U osób z okresowymi problemami ze snem zauważono wydłużenie czasu snu średnio o ponad 20 minut. Co ciekawe, uczestnicy zgłaszali też lepszą jakość snu
bez efektu porannego otępienia. Choć badanie było sponsorowane przez producenta preparatu, to metodologia była bardzo solidna. Biorąc pod uwagę również wcześniej omówione badania, można potwierdzić nasenne działanie chmielu. Produktem, który najbardziej kojarzy się z chmielem, jest oczywiście piwo. Warto jednak pamiętać, że piwo zawiera alkohol, który mimo obecności chmielu działa wręcz przeciwnie na sen. Alkohol początkowo może ułatwiać zasypianie, ale skraca czas snu głębokiego, zwiększa liczbę nocnych wybudzeń i pogarsza regenerację organizmu. Dlatego, chociaż chmiel ma właściwości nasenne, spożywanie piwa z alkoholem nie jest dobrym pomysłem na poprawę jakości snu. A co w takim razie z piwem bezalkoholowym? Choć piwo 0,0 może wydawać się dobrym sposobem na wykorzystanie właściwości chmielu bez efektu alkoholu, warto zachować ostrożność. Większość piw bezalkoholowych zawiera sporo cukru, co nie jest korzystne ani dla metabolizmu, ani dla jakości snu. Dodatkowo bezalkoholowe piwo może u niektórych osób sprzyjać sięganiu po wersje alkoholowe. Działa tu efekt psychologiczny związany z nawykiem, smakiem i rytuałem picia piwa. Dlatego zamiast piwa, nawet tego bez procentów, lepiej wybrać napar z szyszczek chmielu. Męczennica, zwana też passiflorą, to kolejna roślina znana ze swoich właściwości uspokajających i przeciwlękowych. W badaniu klinicznym o wysokiej jakości metodologicznej z 2024 roku wyciąg z passiflory po 30 dniach poprawił czas snu oraz obniżył stres w porównaniu do osób nie przyjmujących passiflory. Warto jednak zaznaczyć, że badanie było finansowane przez firmę z branży suplementacyjnej, dlatego wyniki warto interpretować z pewną ostrożnością. W innym badaniu zastosowano polisomnografię. To specjalna metoda badania snu, która wymaga od uczestników przyjścia do ośrodka i spędzenia tam całej nocy pod kontrolą naukowców. Podczas snu rejestrowane są różne parametry, takie jak aktywność mózgu, ruchy oczu czy napięcie mięśni, dzięki czemu można dokładnie określić, ile czasu spędzamy w poszczególnych fazach snu. Po 2 tygodniach stosowania passiflory wydłużył się całkowity czas snu uczestników. To szczególnie ważne po menopauzie, kiedy sen często staje się krótszy i bardziej przerywany. I ostatnia roślina, lawenda. Badania kliniczne wskazują, że może wspierać sen na kilka sposobów. Doustny preparat zawierający olejek z lawendy wykazał w badaniach z udziałem pacjentów z niepokojem i zaburzeniami snu działanie uspokajające oraz poprawiające jakość snu. Analizy potwierdzają, że ponad 98% korzystnego wpływu ekstraktu lawendowego na sen wynika z jego działania przeciwlękowego, co oznacza, że poprawa snu następuje głównie poprzez redukcję napięcia emocjonalnego, a nie bezpośredni efekt nasenny. Warto dodać, że część badań dotyczących tego standaryzowanego olejku lawendowego stosowanego doustnie była finansowana przez producenta tego preparatu. To nie oznacza, że wyniki są niewiarygodne, ale warto mieć świadomość, że finansowanie przez producenta może wpływać na sposób prezentacji danych czy interpretację efektów. Dlatego zawsze dobrze jest patrzeć na całość dostępnych badań, również tych niezależnych, które potwierdzają, że inhalacja naturalnego naparu lub olejku lawendowego także może wspierać relaksację i ułatwiać zasypianie. Wdychanie pary z aromatu lub naparu lawendowego działa kojąco na układ nerwowy, obniża poziom stresu i łagodzi napięcie, co czyni tę formę aromaterapii prostym i bezpiecznym sposobem wspierania higieny snu. Zioła wspierające sen są zazwyczaj dobrze tolerowane, jednak warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Nie należy łączyć kilku preparatów o działaniu nasennym bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ mogą one wzajemnie nasilać swoje działanie. Czyli jeśli przyjmujesz już leki nasenne lub uspokajające, nie sięgaj dodatkowo po zioła o podobnym efekcie. Jeśli po zastosowaniu pojawi się nadmierna senność, bóle lub zawroty głowy, problemy żołądkowe, najlepiej przerwać kurację. Zioła działają łagodnie, ale często kumulacyjnie, dlatego efekt poprawy może pojawić się dopiero po kilku dniach lub tygodniach regularnego stosowania. Warto również unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn po przyjęciu silniejszych ekstraktów, zwłaszcza waleriany, chmielu czy passiflory. Są to ogólne przeciwwskazania. Jeśli jednak chorujesz przewlekle i przyjmujesz leki,
to kurację ziołami zawsze skonsultuj z lekarzem. Te zioła nie są cudownym lekiem, ale mogą delikatnie wesprzeć organizm i poprawić komfort snu. Nie zastąpią zdrowych nawyków ani porady specjalisty, jednak dla wielu kobiet stanowią naturalną pomoc. Po menopauzie bezsenność nie musi być problemem, a z odpowiednim wsparciem można odzyskać spokój i głęboki wypoczynek. Zachęcam Cię też do obejrzenia moich poprzednich filmów. Klikając w tę miniaturę poznasz 5 kroków wspierających zdrowie mózgu, a ten film przedstawi Ci 7 grup produktów, których warto unikać po menopauzie. Dziękuję za wspólny czas. Nie zapomnij zasubskrybować. Do zobaczenia w następnym odcinku.